tym odcinku rozbieramy stary kran, żeby zobaczyć, dlaczego cieknie. Dobieramy nowy kran, który nie ma tej wady i montujemy go w naszym kamperze. Zapraszamy do oglądania. Cześć, witajcie na naszym kanale. Tym razem odcinek techniczny. Jeżeli mamy kampera, no to naszym największym wrogiem są przecieki, czy to nadwozia, czy jakiejś instalacji. U mnie w przypadku nowego kampera wyszło, że kran zaczął cieknąć. Dlaczego? Jak go wymienić i co zrobić, żeby drugi raz to samo się nie zdarzyło? O tym będzie ten odcinek. Zaczynając, w nowym kamperze na gwarancji po pierwszej zimie kran zaczął przeciekać, dokładnie o tu w tym miejscu, przy tej ruchomej wylewce, ponieważ ona jest obracana i tu przeciekała woda. Ponieważ myślałem, że to jest moja wina, bo jak spuszczam wodę na zimę, no to nie przedmuchuję kompresorem, tylko po prostu otwieram krany i czekam, aż sama ścieknie. Więc nie zgłaszałem tego na gwarancję, a po prostu kupiłem nowy kran. Nie wiem, czy wy u siebie przed zimą przedmuchujecie instalację sprężonym powietrzem, czy w jakiś inny sposób. Jeżeli ktoś ma patent, no to proszę się o podzielenie, bo to faktycznie jest kłopotliwa sprawa i kosztowna uszkodzenie kranu. No ale ponieważ uznałem, że to moja wina, nie zgłosiłem tego na gwarancji, tylko kupiłem nowy kran, dokładnie taki sam jak miałem, różnił się tylko długością przyłączy, ponieważ fabrycznie kran ma zakute te rurki na kranie, natomiast w tym zamienniku się zakłada i zaciska zaciskami. Więc kupiłem nowy, założyłem, pojechałem wiosną na pierwszym wyjeździe, znowu zaczęło ciec i znowu dokładnie w tym samym miejscu. No a zimy nie było w międzyczasie, więc raczej to nie był przyczyna, że był mróz. Więc postanowiłem rozebrać ten kran i zobaczyć, co się dzieje i dlaczego to cieknie. Więc to jest ten oryginalny fabryczny kran, którego nie wymieniłem, a który został mi, nie wyrzuciłem go wcześniej i został mi. I postanowiłem rozebrać go i zobaczyć, jak on jest zbudowany. No to jest normalny uchwyt założony, jest mikrowyłącznik, ten to chyba warto zachować, nie wyrzucać go, bo może w razie awarii się przyda. Jest głowica, chyba ceramiczna, ale to nie był z nią problem. Musimy to rozebrać dalej, czekajcie. To jest śruba, którą się go przykręca do blatu. Jest podstawka, pod nią ona jest z o-ringiem, ale ona jest założona na blat po to, żeby się lepiej trzymała. Natomiast problem przeciekania był tutaj wyżej. Czekajcie, muszę to rozebrać. A coś tak zrobiłem, dobrze. O, wziąłem wylewkę. Normalnie jest przykręcona tu na śrubkę, ale tu już jest rozebrana podczas rozbierania, uszkodziłem. Zobaczcie też na jakość wewnątrz. Tutaj wewnątrz resztki chromowania, widzicie? Sobie sterczą i hamują przepływ wody, ewentualnie razem z kranem wpłyną i zatrzymają się na sitku. Musimy go dalej rozebrać, a coś to nie bardzo idzie. O. Odkręcamy pierścień. Odkręcamy dalszą część tego kranu. Tu jest wpływ wody i uszczelniony, natomiast problem był tutaj. Jak zdejmiemy tą obrotową wylewkę, to woda wylatuje tą dziurką i wylatuje do baterii, do kranu normalnie, tyle że całe uszczelnienie się opiera na tych dwóch o-ringach i na tej plastikowej obudowie. Jest ona dosyć cienka, no i prawdopodobnie za mało szczelna, że przy jakichś obciążeniach, widzicie, ona pewnie dlatego przecieka. Nie wiem. Tak zdiagnozowałem, że przyczyną jest to, czy to była wada fabryczna w jednym i w drugim kranie, czy po prostu taka jego uroda, ciężko powiedzieć. I co zrobić, żeby zapobiec temu? Ano wpadłem na taki pomysł, zaraz wam pokażę, że wymienię na inny kran, który ma nieruchomą wylewkę, w związku z tym nie będzie miał tego słabego miejsca. Zaraz wam go pokażę. Następny kran zakupiłem o taki. Wydaje się, że większy, ale to tylko tak bardziej masywnie wygląda. Natomiast on ma nieruchomą wylewkę. Być może będzie to ciut mniej wygodne w codziennym użytkowaniu, bo będzie na sztywno nad umywalką zawieszony, ale może nie będzie ciekł i ma lepszy perlator, bo ma perlator taki, tu widzicie, z perlatorem, a ten miał takie
zwykłe siteczko. No i musimy go wymienić. Coś mi przerwało, także zamontujemy ten nowy kran, który nie ma ruchomej wylewki, jest przykręcony na sztywno. Ważne jest, żeby zwrócić uwagę, zanim zakupimy kran i zamontujemy, czy średnica otworu w blacie będzie pasująca i czy przekroje przewodów wodnych też są kompatybilne z tym. Nie wiem, może ktoś z Was używa takiego kranu z nieruchomą wylewką i ma też jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat, to proszę się podzielić, dajcie znać, jeżeli to coś jest nie tak i stwarza jakieś problemy, ale myślę, że powinno być dobrze. I zaraz przejdziemy do łazienki, gdzie zamontujemy ten nowy kran. To nie jest skomplikowana sprawa, bo jego wkładamy po prostu w otwór, przykręcamy tą nakrętką, zakładamy przewody od wody, tylko będę musiał pójść wziąć suszarkę i podgrzać te przewody, wtedy jak one się podgrzeje i są miękkie, no to dużo łatwiej się nakłada i zabezpiecza wtedy zaciskami. I podłączyć trzeba też przewody do mikrowyłącznika, żeby to działało, ponieważ nie mam instalacji ciśnieniowej, tylko instalację z pompką. Tak. Także idziemy zamontować kran. I to jest miejsce, gdzie będziemy wymieniali ten nasz kran. Tu jest otwór, gdzie się go montuje. A pod spodem jest kostka do zamontowania, do podłączenia mikrowyłącznika oraz przewody z wodą. Jeden niebieski, drugi czerwony. No i to trzeba pilnować, żeby pasowały kolory, żeby ciepła woda była ciepła, zimna zimna. Wymiana kranu sama sobie nie jest skomplikowana. Potrzeba do tego suszarkę, do podgrzania przewodów z wodą, żeby lepiej wcisnąć, oraz śrubokręt do zaciśnięcia. Dobra, bierzemy teraz się za montaż kranu. Bierzemy kran, pierścień, 2 śrubokręty, mniejszy i większy, mniejszy do montażu kostki, większy do przykręcenia przewodów. Suszarka podłączona, więc idziemy montować. Kamerzysta tutaj musi za mną chodzić, jest bardzo ciasno, wiecie jak to w kamperze łazienka. No niestety nie jest zbyt duża, ale sobie poradzimy. Wkładamy kran do otworu. No i ta przyjemniejsza część wymiany już za nami. Teraz musimy mniej przyjemną, czyli położyć się tam na dół i spróbować to jakoś wymienić. Czyli podłączyć przewody. I trzeba pamiętać, żeby nie zapomnieć założyć naprzód nakrętkę, zaciski i tak dalej. Nie wiem, czy tu będzie kamera, bo tu jest dosyć ciemno. To może wyjmiemy półeczkę, to będziemy mieli lepszy dostęp. No i spróbujemy to wymienić. Chyba w pozycji leżącej niestety. Nie wiem, czy tu kamerzysta jest w stanie. Niech mi da kamerę na chwilkę. O, taki tu mamy widok smutny. No i musimy założyć naprzód nakrętkę koniecznie. Później zacisnąć przewody. To działamy. Kamerzysta to musi za mną kucnąć i współpracować niestety. Mało miejsca. Bo miejsca to tu w ogóle nie ma, no ale taka uroda. O. Pamiętajmy przełożyć przewody, bo jak zapomnimy, to potem się już nie da tego zrobić, trzeba będzie rozbierać. Pierwszy kran wymieniałem, to taki błąd popełniłem. Aha. No tak, to już drugi kran, który wymieniamy. Dwie zakrętki są identyczne, a nie mogę jakoś za gwint złapać. Jeszcze raz spróbujemy. To naprzód spróbujemy to zrobić na sucho. Czemu to nie chce nam tam się przykręcić? A nie chcemy na siłę, żeby gwintu nie uszkodzić, prawda? No, zdawałoby się, że prosta robota, a widzicie. O. Tu poszło. To i tam pójdzie. Trzeba się bardziej postarać. Jeszcze raz spróbujemy. Przekładamy. Wkładamy i dajemy nura. Żeby gwintu nie przekosić i stąd cały problem. O, chyba już teraz idzie. Ale lepiej tam zajrzeć.
Dobra, teraz potrzebuję tam kran w góry, bo nie dam rady. Ten kran luzem to. Po długich bólach udało się załapać nakrętkę, że poszła równiutko. I teraz musimy ją ręką tam dokręcić. O. Do końca samego. O. Weź ustaw kran tak, żeby był dobrze. W środku, tak? No. I nakręcamy chyba, nawet żadnego klucza takiego nie mamy. Więc tylko przykręcamy w ten sposób. I to powinno być. Następnym etapem musimy podgrzać przewody i założyć je na te rurki i pozaciskać. Zaraz wyjmiemy suszarkę, będziemy to robić. Bierzemy suszarkę, nastawiamy na ciepło i podgrzewamy. Zobaczcie, jak umywalka się prześwituje. Zobaczcie, jak umywalka się prześwituje, ale na razie, póki przewód nagrzany, trzeba go założyć na tą rurkę. O, całkiem dobrze wchodzi. Jeszcze troszeczkę, żeby to później było szczelne. O, chyba całkiem dobrze się założyło. I na to założymy zacisk. O, i założymy zacisk na to. Musimy go przesunąć do góry i zakręcić, tylko musimy wziąć śrubokręt. O, tu już jest zacisk. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu zacisk na zimną wodę już jest założony. Teraz podgrzejemy suszarką i zrobimy to samo z wodą ciepłą. Podgrzaliśmy, teraz założymy na wodę ciepłą. I jeszcze jedna sprawa. Uważajcie, jak zakładacie zaciski na rurkę, żeby nie uciekły wam po tej rurce gdzieś tam na dół, bo później będzie bardzo ciężko je wyciągnąć, jak spadną tam na sam dół, aż w pobliże zbiornika gdzieś tam. Pierwsze dwa założyłem luźno i spadły na dół i chyba tam gdzieś zostały, bo już nie dosięgnąłem do nich i musiałem drugie kupić i założyć. Ale takie to błędy, jak się coś pierwszy raz robi. O, weźmiemy śrubokręt i teraz tu zaciśniemy. Już to chyba dobrze siedzi całkiem. O. Dlatego te zaciski właśnie trzymam lekko dokręcone i dopiero przed samym montażem poluźniam, żeby mi nie pouciekały tam na dół za ściankę, bo tam dostępu nie ma w ogóle. O. W ogóle nie widać, no ale co zrobisz? Nie widać, bo ten kran zasłania. Znaczy trzeba by zdemontować syfon, ale aż tak już nie chcę go demontować. O, i zaciśnięte mamy dwa przewody. Teraz spróbuję wam to pokazać. Przeszkadza troszkę ten syfon, ale już nie chciałem go demontować. O, teraz bardzo dobrze widać, jak są zaciśnięte. Można było teoretycznie jeden ciut dalej włożyć, ale tutaj opaska zaciska na całej szerokości, więc nie powinno być problemu. Teraz musimy się dostać do zacisków wago. Jeden i drugi, żeby nam nie uciekły. No i tam powpinać nasze przewody. O, tu są zaciski wago, do których powpinamy nasze przewody. No i kran będzie działał. No dobrze, nowy kran zamontowany. O, słyszycie? Uruchomił pompkę, czyli powinien działać. Ale niestety wody jeszcze nie puścimy, bo jest za zimno, jeszcze zapowiadają przymrozki. Ale na pierwszym naszym wyjeździe zdamy wam relację. Teraz zamontujemy półeczkę.
No dobrze, nowy kran zamontowany, stary wrzucamy do woreczka i można się go pozbyć. Tak jak mówiliśmy, mikrowyłącznik zachowamy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam co się jeszcze zepsuje i co się przyda. Potem go rozbiorę, już nie będę tu przy Was się męczył. Woda nie popłynie, tak jak mówiłem, jeszcze jest początek marca, jeszcze u nas na Podlasiu mogą być mrozy, więc wody nie napełniamy do zbiornika, ale na pewno jak wiosną będziemy wyjeżdżać, to chętnie pokażę, czy to działa. Także jeżeli chcecie wiedzieć, czy ta wymiana rozwiązała problem, to subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić odcinków. W tym roku szykujemy też kilka ciekawych podróży, także będzie co oglądać. No i dzięki za obejrzenie naszego filmu do końca i zapraszamy na pozostałe filmy na naszym kanale. Cześć!